Hej rybeńki, to Aqua. Mam dla Was zdjęcia podglądowe najnowszego miasta, które dojdzie do gry The Sims 4 wraz z nowym dodatkiem Razem Raźniej. Twórcy pochwalili się na Twitterze nowymi zdjęciami miasta o nazwie San Sequoia. Dla tych, co nie wiedzą, podpowiem, że San Sequoia to nowe otoczenie, które pojawi się już 16 marca w grze wraz z wejściem dodatku Razem Raźniej. Na chwilę obecną wiemy, że miasto będzie zawierać 12 aktywnych parceli. No i tutaj w sumie prosta matematyka, bo 3 dzielnice po 4 działki. I tu muszę Wam podpowiedzieć, kochani, że w momencie, kiedy nagrywam ten film, nie otrzymaliśmy jeszcze oficjalnego podglądu mapy. Dostaliśmy tylko screeny różnych części miasta. Oczywiście, kiedy pojawi się już pełen podgląd mapy, przygotuję Wam taki filmik, ale póki co czekamy. Zacznijmy od tego, że Sim Guru Nova, czyli jeden z producentów stojących za najnowszym dodatkiem, udostępnił 4 nowe zrzuty ekranu nowego świata. Na pierwszym możemy zobaczyć kino. I jeśli mnie oczy nie mylą, to będzie Królicza Nora. Widać, że budynek jest makietą, więc nasi Simowie będą się bawili w sumie bez nas na seansach. O ile w ogóle będą mogli wejść do tego budynku, bo może jeszcze się okazać tak, że to tylko element ozdobny otoczenia. No ja myślę, że to już by była porażka, więc oby to było minimum Króliczą Norą. No i w sumie przyjmijmy, że to faktycznie jest ta Królicza Nora. I jeśli będzie funkcjonalna, to przypuszczam, że będziemy musieli kliknąć na budynek i pewnie wybrać interesującą nas opcję. Może kino będzie działać w określonych godzinach, tak aby Simowie zniknęli na kilka minut lub nawet kilka godzin w celu obejrzenia filmu, a pewnie po seansie otrzymamy jakiś nastrójnik, że nie wiem, dobry film, albo nie wiem, przerażający horror, coś w tym stylu. Nie wiem, tak tylko mi się wydaje. Jest to tylko oczywiście moje przypuszczenie, ale w sumie innego sensownego wyjścia nie widzę, jak faktycznie coś takiego. Kolejny zrzut pokazuje przystań ze statkami, za którą mamy małą latarnię oraz wielki most. Przystań zapewne będzie dostępna tylko do jakiegoś momentu, to znaczy, że nasi Simowie raczej nie będą mogli się przechadzać po całej powierzchni, a może nawet i w ogóle, bo to zdjęcie w sumie wygląda na taki bardziej podgląd krajobrazu niż faktycznie obiekt spacerowy. Latarnia, która jest w tle, raczej też nie będzie funkcjonalna. Może faktycznie będzie pełnić rolę światełka, ale raczej tam z Simami nie dotrzemy. Kolejny screen to kolejny krajobraz i w sumie kolejna latarnia. Teraz możemy przyjrzeć się dokładniej tej konstrukcji i jak sami widzicie, to jest raczej element ozdobny otoczenia. Można powiedzieć, że to takie bardziej nabrzeżne punkty świetlne, które w sumie nawet możemy znaleźć w wierzbowej zatoczce, przy dzielnicy, w której pływa prom. W tle widać znowu most, również widać domy, a jeden z nich to chyba dom rodziny Michaelsonów, czyli tych głównych bohaterów z 2 zwiastunów. Czwarte zdjęcie to podgląd na najprawdopodobniej ścieżkę spacerową, która się kryje za betonowym murkiem. No i mamy tutaj też mnóstwo kolorowych, makietowych domków. Guru Nova dorzucił nam jeszcze podgląd na zatoczkę w ciągu dnia i wieczorem. Na Twitterze też padło pytanie, czy te łódki są funkcjonalne i oczywiście, że padła odpowiedź, że nie. Ale jeśli chodzi o wodę w mieście San Sequoia, to ponoć będzie jej poświęcona pewna część na live'ie, który będzie prezentować więcej zawartości tego dodatku. Live jest zapowiedziany na 3 marca, więc oczywiście możecie się spodziewać szczegółowej analizy dzień po transmisji, więc kochani, możecie zasubskrybować mój kanał, aby niczego nie przegapić. Sim Guru Morgan również pokazał nam podglądowe zdjęcia. Znowu pojawia się latarnia, ale nie mam pewności, czy to jest już trzeci taki sam słup, czy może to jest jeszcze inna latarenka, która jest pokazana z innej perspektywy. Przypuszczam, że to zdjęcie jest po prostu robione z drugiej strony, ale tego naprawdę nie wiem w 100%. W tle widać statki na morzu pływające. Dodatkowo pojawia nam się efekt mgły, który już twórcy potwierdzili, że chcą tak dopracować, aby dobrze wyglądał na komputerach mniej i bardziej wydajnych. Pojawia się również dziwny element na wodzie, ale nie wiem, czy to nie jest przypadkiem jakiś błąd graficzny, ewentualnie jakieś odbicie, może coś w stylu fali. Kurczę, nie wiem, to mnie zaintrygowało, jednak przypuszczam, że to nic wielkiego albo w ogóle nic, ale jakoś tak zwróciło to po prostu moją uwagę. Następny screen to ponownie podgląd na przystań i mglisty efekt. Trzeci screen jest chyba moim ulubionym, bo pokazuje tylko auta. Oczywiście auta będą tylko dekoracją, jak już pewnie wszyscy wiemy, bo to nawet widać gołym okiem. Do tego wszystkiego mamy jeszcze parkometr oraz sygnalizację świetlną i przejście dla pieszych. Ale wiecie jak jest. Twórcy robią nam tylko i wyłącznie apetyt, a to tylko dekoracje. Chociaż bardzo bym chciała, żeby tak nie było, to już jeden z Sim Guru powiedział, że to jest po prostu widok, który jemu gdzieś tam chodzi po głowie, do którego ma sentyment. Nie wiem, kochani, czy będziemy mieli dostęp do tego miejsca, które jest tutaj za autami, bo to trochę wygląda jak taka mała dzika plaża, ale myślę jednak, że to będą po prostu kolejne takie, wiecie, obiekty dekoracyjne i nic więcej. Na następnej fotografii dostajemy już lepszy podgląd na wspomnianą wcześniej ścieżkę spacerową wzdłuż wybrzeża oraz oczywiście na nowe stoisko z jedzeniem. To wygląda w sumie jak plac główny, taki powiedzmy, że w centrum tego miasteczka. Muszę przyznać, że trochę to wygląda biednie, bo to tylko jedno stoisko, bez żadnych ławek, bez żadnych stolików, w sumie otoczone makietowymi budynkami. Niby to zdjęcie wygląda, jakby się tutaj dużo działo, ale tak naprawdę my gracze chyba widzimy, że tutaj raczej się za bardzo nic nie dzieje, także kochani, dajcie mi znać serio, co o tym myślicie, bo mnie to zdjęcie, szczerze wam powiem, że tak troszkę odrzuca i troszkę przeraża. I niestety, ale
rodzi mi się tutaj jedno pytanie i naprawdę boję się odpowiedzi. Czy to są naprawdę najlepsze możliwe screeny z gry? Czy to są tylko takie, wiecie, mniej atrakcyjne miejscówki, dosłownie z krawędzi mapy? Bo jest serio gorzej niż myślałam. Nie wiem, co o tym myśleć, bo nie za bardzo mi się to podoba, a serio, ja uwielbiam simowe miasta. Zawsze czekam na nowe, a tutaj w sumie taka trochę jakby porażka. Mam nadzieję, że będzie to lepiej wyglądać już w grze, ale obawiam się też jednej rzeczy, że mimo tego, że to jest miasto, to nie dostaniemy mieszkań. No tak to wygląda. Póki co wiemy tylko o jednej nowej aktywnej parceli, czyli o centrum rekreacji, ale czy to naprawdę będzie wszystko? No i oczywiście jeszcze ten park wodny, który jest też elementem dekoracyjnym otoczenia, ale on już będzie ponoć funkcjonalny. No przynajmniej tak to wyglądało na wszystkich innych zdjęciach. Nie wiem, kochani, ja wam powiem szczerze, że mnie te zdjęcia w ogóle jakoś tak do siebie nie przekonały. Wręcz przeciwnie, dały mi jeszcze więcej wątpliwości w to wszystko. Także naprawdę napiszcie mi, co o tym sądzicie, a my teraz przechodzimy dalej, bo to nie jest koniec wiadomości. Sim Guru Ninja udostępnił jeszcze króciutki klip z robotem, czyli sługusem z dodatku Uniwersytet, który trzyma niemowlaka w nosidełku na plecach. I to w sumie może oznaczać, że nowy dodatek będzie kompatybilny z pozostałą częścią zawartości. To jest w sumie normalne, tak zazwyczaj jest. Najprostszym przykładem są 4 pory roku, czyli dodatek, który wprowadza nam pogodę. No i w sumie, jakby nie patrzeć, pogoda może występować w każdym mieście, więc to jest tak naprawdę jakby, najprościej mówiąc, najlepszy przykład. Kolejny ciekawy dowód to zdjęcie niemowlaka, który jest magiem, więc nie tyle dodatki będą spójne, ale również i pakiety rozgrywki. Ja uważam, że to jest fajna sprawa, bo naprawdę fajnie by było mieć w domu małe dziecię, które jest okultystyczne. Nie wiem natomiast, czy faktycznie zostaną dopracowane pozostałe rasy, bo póki co pokazano nam tylko maga. No ale zobaczymy. Premiera tego dodatku w ogóle będzie takim szalonym czasem, bo masa rzeczy z aktualizacji, która się pojawi 14 marca, będzie się naprawdę mocno mieszać z nowym dodatkiem, który się pojawi 16 marca. To będzie taki jeden wielki roller coaster w grze, także naprawdę marzec będzie szalony. Sim Guru Connor dodał też klip, w którym głównym bohaterem jest jeden Sim. Sim ma na imię Kyle i w sumie wygląda na młodego dorosłego. Jest przedstawiony w różnych sytuacjach. Gdy podziwia krajobraz miasta, jak rozmawia z Simką z gry podstawowej, którą w sumie uważa za podobną do siebie, gdy trzyma niemowlaka na rękach i tutaj dopisano, że Kyle świetnie sobie radzi z dziećmi i zaopiekuje się nimi podczas twojej nieobecności. I to pewnie oznacza, że nasi Simowie z rodziny będą mogli zajmować się naszymi dziećmi, gdy my będziemy chcieli opuścić parcelę. Może to będzie taka opcja alternatywna, jeżeli chodzi o żłobek, tylko zamiast dzieci odsyłać do żłobka, zostaną w domu właśnie z nowym opiekunem. No zobaczymy, bo to w sumie brzmi ciekawie. Kolejny klip pokazuje, że Kyle przyjechał do kogoś w odwiedziny, bo widać, że w rękach trzyma walizkę. Następne ujęcie pokazuje chyba tańczącego Kyla, a przynajmniej Kyla w dobrym humorze. No nie wiem, wygląda faktycznie jakby się czymś ekscytował. Mamy tutaj również Kyla siedzącego i jedzącego przekąski na bujanym fotelu, czyli w sumie mamy tutaj aktywny bujany fotel, co jest w sumie fajne. No i dwa powiązane klipy pokazują, że młody mężczyzna pije napój w puszce, a następnie o nim myśli, więc nie jest wykluczone, że kolejny nowy napój dojdzie do gry. Wspomniano również o wielozadaniowości i to w sumie jest mega ciekawe, bo pytanie, jak bardzo to będzie rozwinięte. Póki co możemy podejrzeć, że Sim trzyma dziecko na bujanym fotelu i przegląda telefon. Na koniec, kochani, chcę wam podpowiedzieć, że zdjęcia nowych światów, które zostały nam zaprezentowane na live Behind the Sims Summit w poprzednim roku, najpewniej dotyczą tylko jednego miasta, czyli tego, które teraz będzie nadchodzić, czyli San Sequoia. Na ten rok są ogólnie przewidziane 2 duże dodatki, więc o tym, jak będzie wyglądać drugie miasto, zapewne przekonamy się dużo później. Kto wie, może w połowie roku, a może dopiero pod koniec. Ja w sumie chciałabym wiedzieć jak najszybciej. Uwielbiam nowe zawartości, ale serio nie wiem, co o tym myśleć, także dajcie mi znać, kochani, jakie są wasze odczucia, czy faktycznie spodziewaliście się czegoś takiego, jeżeli chodzi o screeny podglądowe miasta, czy oczekiwaliście czegoś więcej, no bo ja jestem szczerze załamana tym jednym miejscem, gdzie jest po prostu jedna budka z jedzeniem, no. Mam nadzieję, że to jest wersja robocza, że wersja oficjalna będzie wyglądała nieco inaczej. Oby, naprawdę oby. Dzięki wam, kochani, za uwagę, dziękuję również moim cudownym wspierającym. Ode mnie to wszystko. Trzymajcie się cieplutko i na razie, cześć, pa.